Cześć. Dzień dobry. Słuchajcie, jest piękny październikowy dzień, piękne słońce świeci, piękna żona obok mnie. Najdroższa, dokąd chcesz nas zabrać? Słuchajcie, zabieram Was dzisiaj na cudowny jesienny spacer ścieżką Hochbergów. Zobaczymy, czy XIX-wieczne założenia romantyczne, sentymentalne, parkowe mają zastosowanie w naszym zabieganym XXI wieku. Sprawdzimy, czy nadal jest tak pięknie i czy Pełcznica nadal zachęca do takich cudownych spacerów. Za nami Zamek Książ, przed nami ścieżka Hochbergów. Ścieżka Hochbergów to po prostu pętelka dookoła Zamku Książ. Wersje są różne. Można iść 4 km, można niecałe 4 km, a można i 10 km. Zależy, jaką drogę wybierzecie i czy uwzględnicie palmiarnię. My do palmiarni nie pójdziemy, bo byliśmy tam wczoraj i zresztą generalnie troszeczkę nie polecamy. Także dobrym punktem wyjścia jest to, co widzicie za mną, czyli między parkingiem a bramą można zejść schodami i rozpocząć swoją przygodę ze ścieżką Hochbergów. Sprawdzimy, czy jest dobrze oznakowana. Mamy co prawda mapy turystyczne w kieszeni, ale generalnie spróbujemy zobaczyć, czy poradzimy sobie, meandrując tutaj wąwozem Pełcznicy. Słuchajcie, na razie jest pięknie. Ścieżka Hochbergów prowadzi przez najbardziej malownicze fragmenty Książeńskiego Parku Krajobrazowego, jednego z najcenniejszych przyrodniczo miejsc na Dolnym Śląsku. Park został utworzony, aby chronić wyjątkowy przełom rzeki Pełcznicy, strome skalne ściany, głębokie wąwozy oraz bogatą roślinność, w tym rzadkie gatunki cisów, buczyn i paproci. To obszar, gdzie historia arystokracji spotyka się z surową, dziką naturą. Cały teren wokół zamku to jest jeden wielki, piękny park. Bardzo ładnie zorganizowany i przystosowany. I co by nie mówić o nieciekawym okresie, w którym tutaj jesteśmy, a więc takim październikowym, no to jak dopisze pogoda, tak jak teraz, kiedy jest przepiękne słońce, co prawda trochę wietrznie, ale nic nie szkodzi, no to spójrzcie. Naprawdę piękna, złota jesień w takich okolicznościach przyrody, no to jest idealny czas na fajny spacer i zwiedzanie tego typu okolicy. Słuchajcie, to jest cudowne miejsce w Górach Wałbrzyskich, bo Góry Wałbrzyskie to przecież nie tylko góry, nie tylko wielka wspinaczka, ale również, proszę bardzo, wąwozy, spacery, alejki. Naprawdę bardzo dobrze zagospodarowany turystycznie teren. Właśnie przez tą najpiękniejszą część parku przebiega ścieżka Hochbergów. Trasa wytyczona pierwotnie jako spacerowy szlak dla rodziny książęcej. Dziś prowadzi turystów przez lasy, punktami widokowymi zawieszonymi nad przepaściami i drewnianymi mostkami przerzuconymi nad Pełcznicą. Pierwszy punkt naszej wycieczki dookoła Zamku Książ to mauzoleum rodziny Hochbergów. Także zobaczymy, co tam zastaniemy. A wiecie, że do tej pory nie wiadomo, gdzie została pochowana księżna Daisy ze swoim 6-metrowym naszyjnikiem z pereł i szmaragdów. Po jej śmierci w 1943 roku pochowano ją na terenie Zamku Książ, ale w momencie, kiedy zbliżała się tutaj wyzwolicielska Armia Czerwona, pracownicy zamku jej byli podwładni, tak się obawiali o zbezczeszczenie zwłok księżnej, że pochowano ją gdzieś razem z naszyjnikiem. Nie wiadomo gdzie. Także jeszcze bardzo wiele tajemnic do odkrycia. Mauzoleum Hochbergów, które dzisiaj zwiedzamy, powstało pierwotnie w 1734 roku jako elegancki pawilon letni z malowidłami przedstawiającymi Zamek Książ z 4 stron świata. Dopiero później, w 1883 roku, przekształcono je w rodową kaplicę grobową. Wykuto pod nim kryptę i ustawiono sarkofagi. Jesteśmy pełni podziwu dla zmysłu marketingowego osób, które zarządzają całym kompleksem Zamku Książ. Zamek Książ, jak wiemy, należy do miasta Wałbrzych, natomiast powiem szczerze, ta monetyzacja jest już nieco irytująca. Żeby wejść do środka, no, trzeba zapłacić, jak wszędzie tutaj. Naprawdę w
na każdym kroku, w każdym momencie będziecie musieli wydać pieniądze. Sprawdzimy. Kup bilety. Nie chcemy zwiedzać zamek. Mauzoleum Hochbergów. Bilet normalny 10 zł, bilet ulgowy 1 zł, 25. Początkowo spoczywała tu córeczka Daisy i Hansa Henryka XV, która żyła tylko 2 tygodnie, a następnie przeniesiono tu szczątki kolejnych Hochbergów, Jana Henryka XI oraz jego żony. Dziś mauzoleum pełni funkcję miejsca pamięci. Jest niewielkie, kameralne, ale ma niezwykły klimat. To cichy ślad po historii rodu Hochbergów i ich dramatycznych losach. Najdroższa, czy zgubiliśmy się po raz pierwszy? Nie, wiecie co? Mam mapę w wersji elektronicznej przy sobie i oczywiście jej pilnuję wbrew niektórym złośliwcom. To nic nie daje. Natomiast co mnie zaskoczyło, to to, że wszędzie na zamku, gdzie byliśmy i w recepcji, a byliśmy i w punkcie sprzedaży biletów, i przy bramie głównej, w centralnym punkcie sprzedaży biletów, nie można kupić mapki, Głodko, nie można kupić mapki ze ścieżką Hochbergów. Jakby to była jakaś tajemnica, albo jakby trzeba było się samemu dowiadywać. Generalnie można kupić informacje o Daisy, o Hochbergach, o wielu innych aspektach, ale ta ścieżka Hochbergów jest jakąś taką tajemnicą. Także Tu jest jakiś punkt widokowy, to to jest chyba punkt pójdziemy. widokowy, tak, punkt widokowy. Idziemy zobaczyć punkt widokowy. Ale wieje dzisiaj strasznie. Powiem wam. O, tu Ten zejdzie. punkt widokowy nazywa się Plac Luizy, przynajmniej tak nam pokazuje mapka elektroniczna. O. I tu się odbywały harce z Luizą chyba. Cała trasa jest nie tylko piękna, ale też niezwykle różnorodna, momentami spokojna i leśna, a chwilę później dramatyczna z pionowymi ścianami wąwozu i hukiem rzeki pod stopami. To miejsce, gdzie najlepiej widać połączenie historii rodu Hochbergów z naturalnym bogactwem książeńskiego parku krajobrazowego. Zrobiło się leśnie i dziko, ale sympatycznie. Naprawdę myślę, że jesień to jest doskonała pora roku, żeby podziwiać te wszystkie krajobrazy. Bardzo się cieszę, że przyjechaliśmy tutaj właśnie jesienią i oglądamy to sypiące się z drzew złote. Tradycyjnie mamy szlakóweczkę, ale generalnie Wam powiem, że droga jest naprawdę słabo oznakowana. Przy założeniu, że jesteśmy w takim parkowym krajobrazie, przy założeniu, że jesteśmy przy zamku, w związku z czym umówmy się, jest to bardzo spacerowe, naprawdę ciężko odnaleźć szlak. Naprawdę wyobrażałabym sobie jakieś ładne, stylizowane tabliczki, ścieżka Hochbergów, a tutaj powiem Wam tak jakoś średnio. Jesteśmy przy początku, może to się jeszcze zmieni, ale na gorąco dzielę się z Wami jakimiś takimi swoimi spostrzeżeniami. Idziemy dalej. Zobaczcie, o czym mówię. Na przykład o czymś takim. Jeżeli na drodze mam jakieś dziwne elementy architektury, jeżeli mam jakieś betonowe bloczki, to chciałabym wiedzieć pozostałością, czego one są. Brakuje mi tutaj bardzo jakichś plansz dydaktycznych, jakichś tablic informacyjnych.
no umówmy się, to naprawdę nie jest długi szlak. To jest spacerowa ścieżka i wypadałoby, aby no może ktoś w nią zainwestował, chociaż odrobinkę. W końcu jesteśmy w Górach Wałbrzyskich. I tutaj powoli już widać te XIX-wieczne, romantyczne założenia parkowe. Wyobrażacie sobie, jak tutaj sunęły panie w pięknych sukniach? Nie wiem, czy Małgorzata zadała retoryczne pytanie, czy nie, ale skoro mogę na nie odpowiedzieć, to ja sobie nie wyobrażam. W tych balowych sukniach one tu szły, czy tam nie balowych, ale i tak wielkich i w szpileczkach. Czy Szpileczkach. były, W pantofelkach. a pantofelki były trekkingowe? No generalnie najbardziej to się o te gorsety obawiam. No to prawda, że gorsety to była najgorsza rzecz, bo tak na szybko to ciężko było coś wymyślić. No to dotarliśmy do mostku przez rzekę Pełcznicę. Jesteśmy w centrum wąwozu Pełcznicy. Powiem wam tak, troszkę szkoda, że ten mostek wygląda tak, jak wygląda. Troszkę szkoda, że no, jakby nie jest wyremontowany, albo przynajmniej no nie w wystarczającym stopniu. Jesteśmy na takiej sentymentalnej ścieżce, na takiej romantycznej ścieżce i tutaj wiecie, no takie zawsze chciałoby się więcej, ale widok zapiera dech w piersiach. Człowiek zawsze ma wybór. Może iść wzdłuż rzeki, niziutko, ale może wspiąć się na te schodki i co? I podziwiać ruiny Starego Zamku Książ. My oczywiście ambitnie dla was idziemy na górę. Jak się zeszło po ścianach wąwozu, to trzeba po drugiej stronie wejść po ścianach wąwozu. I troszkę się czuję. Te schodki w łódkach. Ale czego się nie robi dla kochanych widzów. Idziemy dalej. I tada! Pierwsza porządna szlakówka. Także idzie ku lepszemu. Zobaczcie, szlak grzbietowy tam. Odnoszę wrażenie, że znajdujący się niedaleko stąd Chełmiec, na którym mieliśmy okazję być, jest mniej wymagający od ścieżki Hochbergów. O której Przynajmniej od jej wersji grzbietowej. Tak jak teraz idziemy przez zamek Stary Książ. Rzeczywiście jest dosyć stromo. Okej, jesteśmy już prawie doświadczonymi wspinaczami górskimi, więc nie boimy się takich przewyższań, ale czujemy w łódkach. To dobrze, znaczy się, że jeszcze nie tak całkiem z nami źle. Jak na ten wiek. No dlaczego tak powiedziałeś? No i zbliżamy się do Starego Zamku Książ, który został przez ruskich spalony doszczętnie w 40... Przepraszam, kochanie. Ale tak nie do końca wiadomo, czy na pewno to była zwycięska Armia Czerwona, czy jednak może hitlerowcy, którzy tutaj coś ukrywali i woleli przed opuszczeniem tych murów wysadzić je. Czy to była już Armia Czerwona? Także, tu może być jeszcze jakaś tajemnica. Nie wiem, ja się opieram na informacjach, które przekazała pani w Zamku Książ. Także każdy musi sobie tam zweryfikować.
Okoliczności przyrody sprawiają, że jest to przepiękne i romantyczne miejsce. Wyobraźcie też to miejsce w XIX wieku, kiedy je zbudowano jako romantyczne ruiny. Oczywiście na fundamentach, jak się potem okazało, rzeczywiście XI-wiecznych założeń. Ale wyobraźcie sobie, że tutaj była też gospoda, że tutaj przyjmowano gości, że to było miejsce bankietowe, miejsce takich romantycznych spotkań. Ten punkt widokowy to plac Jan Henryk. Zobaczymy, co z niego widać. Sama nie wiem, które miejsce z widokiem na książ jest piękniejsze. Jak widzę coś takiego, to burzy się we mnie krew. I rzucam klątwę. Klątwę Piastów Śląskich, Bolka I, klątwę księżnej Daisy. No co sobie wymyślicie? Na tych łobuzów, którzy robią coś takiego. A niech wam pypeć na języku wyrośnie. Łobuzy jednak. Niech ich księżna Daisy nawiedza w nocy. O właśnie. Z zamku Stary Książ, czerwonym szlakiem, najbliższy punkt, mam nadzieję, że znajdziemy, to ci z Bolko. Idziemy, czerwony szlak. Dała radę, dała radę. Nagrywasz oczywiście, tradycyjnie nagrywasz. Zastanawiałem się, czy zęby dotkną korzenia. A ja Ale teraz się da. zastanawiam, czy wpadnie w tą przepaść, którą ma za plecami. Szlakowskaz. Przyjaciel wszystkich szlakowiczów. No i takie przeszkody też są. Trzeba pokonać. Trzeba. No trzeba. Liczyłeś na to, że się znowu obalę, wiem. Próbuj dalej. A teraz liczysz, że zjadę na tych liściach. Ja mam bucyki, nie możesz się ze mną nabijać. To nie mam trąbeczek, mam buciki. W takich okolicznościach przyrody mógłbym codziennie wychodzić na spacery. Mógłbym być obsługiwany przez tak liczną służbę. Chociaż nawet mniej by mi starczyło. Taki zamek, połowa. Też byłoby dobrze. Nie byłem jeszcze w stajni, chociaż pewnie zamieniłbym ją na garaż, bo konie to nie moja specjalność. Natomiast spacery po takim parku, powiem wam, to jest niesamowite. Pogoda taka jak ta, czyli jesień i opadające liście, to jest
dodatkowe niebezpieczeństwo, bo powiem wam, że dokładnie jak śnieg. Noga się ślizga i pewnie jakieś takie raczki listne by się tu przydały. Trzeba tak ustawiać naprawdę stopy. Wszyscy, którzy idą tutaj z nami, to naprawdę bardzo pomalutku, bo można zjechać na pupie, a co gorsza, można się uderzyć po prostu, bo wszędzie jest wyłożone. Cała góra jest przecież kamienista. I druga rzecz, to rzeczywiście oznakowanie jest kiepskie. Chcemy dojść do zamku, a my Kochani, przede wszystkim bardzo brakuje oznaczeń, dobrych tablic informacyjnych. Naprawdę, no wiemy, że idziemy w kierunku Cisubolek, ale jakby którędy wszyscy się, każdy na szlaku siebie pyta, czy idziemy dobrze, my idziemy dobrze, my idziemy dobrze, a na czuła idziemy. słuchajcie, ale poza tym tablic informacyjnych, no przecież jesteśmy naprawdę w cudownym, historycznym miejscu i fajnie by było, gdyby gdziekolwiek tutaj stały informujące tablice. Dla takich na przykład chętnych wiedzy jak my. A właśnie. A zamek jest. Gdzie? O, tu jest zamek. Słuchajcie, jak widzę takie potoki, to przypomina mi się zaraz scena z Janosika, z czołówki, w której Janosik przeskakuje przez taki potok bystry do maryny. Najdroższy, czy coś sugerujesz? No najdroższa, mogę dla ciebie też przeskoczyć coś tam, jak chciał. Nie mam bucików na zmianę. Nie przeskakuj, kochanie. Romantyczna sceneria jest. Pełcznica cudownie szumi. Czego brakuje? Naprawdę niewiele. Brakuje tego, żeby ktoś się przeszedł tą ścieżką i wymyślił, jak można turystom uprzyjemnić spacer ścieżką Hochbergów, tak? Co można by tutaj było zrobić lepiej? Nie wiem, czy to jest przyczyna taka, że ciężko to zmonetyzować? Trudno mi powiedzieć. W każdym razie naprawdę okoliczności przyrody są na tak, okoliczności historyczne są bardzo na tak. Brakuje, no nie wiem, gospodarza z pomysłem. Ciężko mi powiedzieć, ale ja naprawdę czuję pewien niedosyt. Z tego można by było zrobić niesamowitą, absolutną perełkę. Bardzo proszę, kochanie, chciałeś przykład? Zwróćcie uwagę, mostek, cudowne miejsce, naprawdę absolutnie instagramowe mogłoby być, gdyby nie było tak siermiężne, gdyby nie było tak uszkodzone. A teraz sobie wyobraźcie jeszcze tutaj na przykład cudowne zdjęcie, które widzieliśmy z XIX wieku, gdzie tutaj użytkownicy sobie stoją i wpatrują się w pełtnicę. Można by było, a jest? To jest. No słuchajcie, no to jest torpeda, naprawdę, urokliwość niesamowita, przepięknie. A w tle moja małżonka, która dodaje uroku temu parkowi. Och, kochanie. Bardzo proszę, tablica informacyjna o niezwykłej florze w wąwozie Pełcznica. Tada! Jakiś czas już idziemy i kolejnym punktem charakterystycznym ma być Cizbolko, który na pewno Małgorzata zna jego legendę. Mam nadzieję, że będzie opisany, bo tak naprawdę cały czas troszeczkę cierpimy. Ale zobaczymy. Słuchajcie, idziemy pełni nadziei. Co będzie?
O, jak ładnie. Cis Bolko wita na ścieżce Hochbergów. Szacowany wiek tego drzewa to między 400 a 600 lat. Chociaż już w XIX wieku niemiecki przyrodnik von Humboldt już wówczas w XIX wieku szacował wiek tego drzewa na 600 lat. Chociaż w tej chwili zdania są nieco podzielone. Ilekolwiek by nie miał, jest bardzo starym drzewem. A obok Cisu Bolko, spójrzcie, jakie super tajne przejście i ciekawe, to nie ma nigdzie opisu, czy to jest jeszcze podziemia zamku z dawnych czasów, czy po niemiecka robota, czy projekt Riese. Ja to zaraz sprawdzę, czy Małgorzata coś wie na ten temat. Małgorzata, mam do ciebie pytanie. Tam jest taka zasypana sztolnia. Czy to jest To są z czasów II wojny światowej najprawdopodobniej. I to są pozostałości po tym, co tutaj robiła organizacja TOT. Takie mam wrażenie, że to właśnie o te ruiny chodzi. Czyli do końca nie wiemy, co tutaj wykuwali pod Zamkiem Książ, do czego to miało służyć i ile z tego pozostało. Także Mówiłem, że będzie wiedziała. Ja pierdzielę jeszcze 25 minut. i te pod górę. O Jezu. Zaora mnie. Meldujemy się z końca naszej trasy ścieżki Hochbergów. Teraz pokażemy Wam schody, które niechybnie wyprowadzą nas na parking pod Zamkiem Książ, gdzie zostawiliśmy samochód. I teraz ja zapytam. Małgorzata, jak było? Przepraszam, że troszkę chyba marudziłam na trasie. Natomiast Troszkę. jak nigdy, umówmy się, jak nigdy. Dobrze, że wyłączałem. Słuchajcie, chciałoby się więcej i lepiej, po prostu zwyczajnie. Uważam, że trasa ma niewykorzystany potencjał historyczny i turystyczny. Zwyczajnie. Nie jest źle, oczywiście, no znamy regiony, gdzie jest dużo gorzej. Natomiast chciałoby się po prostu więcej. Od i zwyczajnie. Naprawdę uważam, że ktoś powinien tę trasę przejść, ktoś powinien pomyśleć, jak można to zrobić lepiej i ktoś powinien ją lepiej oznakować. Od zwyczajnie, po prostu. Brakuje mi tam kropki nad i. Słuchajcie, ja powiem ze swojej strony. Jeżeli chodzi o walory estetyczne, to jest po prostu przepięknie. A to, co Małgorzata mówiła, to jest całkowita racja. Natomiast polecamy, warto iść, można się zmęczyć, bo myśmy się zmęczyli. Tak, to wcale nie jest taki całkiem spacerek, jak tak opowiadają inni. Także trasa jest wbrew pozorom wymagająca, tak? Bo cały czas idziemy wąwozem w górę, w dół, w górę, w dół. Jeżeli dodatkowo jeszcze chcecie zaliczyć ruiny Starego Zamku Książ, to naprawdę poczujecie w utkach, I polecamy. ale polecamy. Słuchajcie, generalnie dajcie znać w komentarzach, czy byliście, czy Was zachęciliśmy do tego, żeby tutaj przyjechać. No i co myślicie na temat takich właśnie wypraw, parków? Czy znacie może inne, które Może mamy gdzieś pojechać które i znowu możecie- się zasapać. możecie polecić po prostu nam? Słuchajcie, co czwartek na naszym kanale nowy film z naszymi przygodami. Proszę subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Naprawdę zachęcacie nas do dalszych wypraw. Pozdrawiamy. Pa! Cześć.